Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to kolejna konstrukcja wspaniałej firmy DOM, obecnie francuskiej i tak została mi ostatnio zwrócona uwaga, zgadza się, jest to firma oczywiście z niemieckim rodowodem, aczkolwiek jest w całości przejęta przez francuskie konsorcjum i w związku z tym mówimy, że jest to francuska firma, ale do brzegu. Jest to konstrukcja o nazwie Plura. Jest to w ogóle o tyle wyjątkowa konstrukcja, że jest to, można powiedzieć, bardzo fajny cylinderek. Jak już widzicie, tutaj nawet w przybliżeniu, no jego otwór wejściowy na klucz jest niesamowity wręcz, jeżeli chodzi o kształt. Zaraz sobie przejdziemy do niego klucza, no ale pokrótce omówimy sobie tą konstrukcję. Tu akurat w tej wersji jest to wersja tak nazywana, można powiedzieć, potocznie półcylindrem. Jest oczywiście sześciopinowa, bo tutaj w tym wypadku można powiedzieć, oni słyną z tego, że mają 6 pinów na swoim stanie. Jest dość dobrze zabezpieczona antywierceniowo. Ma bardzo fajnie blokowany zabierak. No nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj w tym miejscu jest taka szczelina. Dokładnie tu. Spinem, który jest spinem sprężynowym, możemy ją sobie oczywiście ustawiać dowolnie, jeżeli chodzi o w tym momencie kąt po montażu, który byśmy wymagali. Występuje oczywiście, bo tak ja akurat tutaj nabyłem półcylinder, ale ona występuje w wersji pełnych cylindrów. Opcjonalnie możemy sobie w tym momencie zamówić te cylindry w wersji modułowej, czyli przedłużać je dodatkowymi modułami. Jeżeli chodzi o to wiercenie, producent twierdzi, że jest zabezpieczona również przeciwko antybumpingowi, czyli no, można powiedzieć, jest to chyba jeden z najpopularniejszych tak zwanych ataków low skill, który jest stosowany przeciwko naszym zamkom. Służy do tego specjalny klucz, specjalnie wycięty klucz, bo tutaj mamy akurat klucz, który jest oryginalny do tego, ale klucz, który służy do bumpingu, polega na tym, że jest on w specjalny sposób wycięty i przez uderzanie młotkiem powodując, że te piny są w tym momencie poddawane wibracjom, dokonuje się obrót po prostu tego rdzenia. Tutaj ten klucz, jak widzicie, jest bardzo mocno pofałdowany. No, jeżeli chodzi o tutaj w tym momencie ten wording, który mamy w środku, no to oczywiście każde te w tym momencie nacięcia są korespondujące. Bitting jest tutaj, no bym powiedział, dość mocno przygodowy. Mamy tutaj mocne góry, mocne doły, jeżeli chodzi o ich wykonanie. Zobaczcie sobie, jak to płynnie działa. Naprawdę nie ma tutaj po prostu, nie słychać żadnego zacięcia. No, precyzja wykonania tej firmy jest naprawdę zadziwiająca. Ale jeżeli chodzi o te klucze, no ja w ogóle lubię bardzo te klucze. No oni słyną z tego, że są naprawdę nieźli, jeżeli chodzi o ich wykonanie. No to nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się oczywiście będziemy posiłkować. Moki Workshop 0,8 mm to jest grubość napinacza. Jest tak cienki ze względu na to, że w tym momencie po prostu sam ten wording, który jest tutaj, no można go napiąć w różne sposoby. Ja akurat wybrałem ten górny. No jest po prostu tak wąski, że w tym momencie no zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tego typu rozwiązania. Hak bardzo dobrze Wam znany, Moki Workshop, oczywiście ta sama firma, moja ulubiona. Narzędzie, no jest to w tym momencie standard hook, grubość 0,5 mm. Napnijmy sobie tą konstrukcję, no i zobaczmy, jak ona się tutaj spisze, jeżeli chodzi o tę naszą walkę. Napięcie, powiedziałbym średnie bardziej. Pin pierwszy akurat od razu binduję. To będzie tutaj, ładne kliknięcie. Pin drugi nic. Pin trzeci lekkie kliknięcie. Pin czwarty widzę, że też binduje mocno. Ładne kliknięcie. Pin piąty nic. Pin szósty zdecydowanie widzę mocno binduje. Ładne kliknięcie, dobra. Wracamy do jedynki. Jedynka oczywiście nic w tym wypadku. 2 nic. 3 też nic. Nasza czwóreczka delikatne kliknięcie. Piąteczka nic. Tym razem szóstka znowu. Ładne kliknięcie i zdecydowanie wpadliśmy w jakiś delikatny falset. Na pewno rdzeń się ruszył. Wracam z powrotem. Jedynka jeszcze nie wiem, ale sprawia wrażenie, że nie. Dwójka nic. Trójka też nic. Czwórka nic. Teraz piąteczka chyba sprawia delikatne wrażenie, jakby coś chciała powiedzieć, ale nie też.
Szóstka, czyli to musi być jedynka w takim razie. Ona binduje mocno. O, teraz ładnie kliknęła. Dwójka. Teraz trójka binduje. Przynajmniej tak wygląda. Trójka to nie będzie trójka, to będzie raczej czwórka w tym wypadku. O, zdecydowanie ładne kliknięcie i mamy kolejny ruch rdzenia. Piątka, jakby chciała coś powiedzieć, ale chyba nie, to nie będzie to. Szósteczka też nic, wracam do początku w takim razie. Jedynka zdecydowanie mi się nie podoba, ale zostawmy ją na razie. Dwójka nic. Trójka tak. Czwórka i piątka. Nie, piątka zdecydowanie chciałaby coś powiedzieć teraz. Delikatne kliknięcie, dobra. Wracam do naszej jedynki. Ale to nie będzie to też. Zdecydowanie teraz czuję, że chyba dwójka chce coś powiedzieć, ta. Ale to też nie jest to. Trójka, czwórka. Ta piątka mi się tutaj nie podoba trochę. O, tak, teraz mieliśmy ładne kliknięcie na piątce. No to było nawet słychać dość mocno. Wróćmy sobie. O, zawiesiłem się troszkę. No właśnie, to jest ten bardzo wąski wording. Wróćmy sobie więc do początku. Jedynka nic, dwójka nic. O, trójeczka teraz zdecydowanie chyba chce coś powiedzieć. Jest lekkie kliknięcie, tak. Czwóreczka, tak, nic. Piąteczka jest ustawiona. O, nie wiem, czy widzieliście, teraz wpadliśmy naprawdę głęboki falset, to była szóstka, a więc prawdopodobnie wisimy na czymś współkształtnym. Jedynka to nie będzie. O, zdecydowanie dwójeczka teraz by chciała coś powiedzieć. Ładny klik, ale rotuje nam do tyłu, jest counterrotacja. Kliknęła nam tutaj dwójeczka, ale coś opadło, więc wróćmy sobie dalej. Trójeczka nie, czwóreczka też nie, piąteczka również nie. O, wydaje mi się, że to będzie szóstka. Tak, szóstka nas trzymała w tym momencie. Znowu jesteśmy w counterrotacji, więc wróćmy sobie do początku. Jedynka nie. Dwójka sprawia wrażenie ustawionej. Tak. Będzie trójeczka też, czwóreczka również. O, teraz zdecydowanie czuć piątkę. Ładne kliknięcie było słychać. Teraz piąteczka rotuje do tyłu. Ładnie. Bardzo ładna counterrotacja. O, i tak, moi drodzy, wygląda otwarcie tej konstrukcji. Jak widzieliście, mamy tutaj zdecydowanie bardzo fajny układ, jeżeli chodzi o te nasze security piny. No, prywatnie uważam, że jest to jedna z fajniejszych konstrukcji. Tak jak powiedziałem, no, są bardzo precyzyjne. Jeżeli chodzi o jej gutting, ja sobie pozwoliłem wcześniej ściągnąć tego nieszczęsnego Segera, bo oczywiście no, konstrukcja jeszcze nie była nigdy gatowana. O, coś tutaj poleciało. Jeszcze nie wiem co, ale coś wydało dziwny odgłos bardzo. Konstrukcja nie była jeszcze nigdy gatowana, a dlatego tutaj no, w tym wypadku będę Was prosił oczywiście o cierpliwość i pewnie możecie się spodziewać jakichś śmiesznych efektów. O, sobie tutaj ją pozwolę lekko obrócić. O, dobra. Dobra, to powinno się nam udać bezboleśnie. Muszę tutaj wsadzić to nasze kopytko. Sprawia wrażenie przynajmniej takiego, że coś tutaj przytrzymuje. Dobra, zobaczmy, może... Nie, muszę go troszeczkę dogiąć, bo widzę, że będzie tutaj pewien kłopot. Ale to zrobimy za chwilę.
Dobra, to sobie tą konstrukcję wsadźmy w ten sposób. Dobra, zobaczmy, czy uda się nam wydobyć ten nasz rotorek. Tak, on ładnie wychodzi. Zdecydowanie. Bardzo fajnie wyszedł. Tak wygląda nasz rotorek. Tak jak Wam powiedziałem, jest to dość dobrze zabezpieczona konstrukcja, jeżeli chodzi o wiercenie. Tutaj mamy oczywiście dodatkowe kołki antywierceniowe wykonane z jakiegoś twardego metalu. Z reguły są to jakieś stopy wolframowe albo jakieś tam utwardzane wersje stalowe, ale to sobie na razie tutaj, chociaż ja wiem, czy sobie odłożymy, może najpierw zaczniemy od tego, żeby był dzisiaj wyjątkowo porządek, jak nigdy. Ja sobie ten klucz spróbuję tutaj wsadzić. O, już jedyneczka nam współpracuje od razu, także postaram się jej wyjątkowo nie zgubić dzisiaj. O, jak już widzieliście w poprzednim modelu torpedki, mamy torpidopina. W tym wypadku jest to stalowy pin, który ma za zadanie spełniać funkcje antywierceniowe. Tutaj trójeczka nam na pewno wyszła. Znowu stalowy torpidopin. Bardzo jestem w ogóle fanem torpedek, bo one bardzo mocno potrafią utrudnić topikowanie i spełniają też założenia antybumpingowe. Tu mamy czwóreczkę, jest to stalowy standardzik, lekko temperowany, nie wiem czy widzicie u góry, co powoduje to właśnie, że one opadają. Bardzo fajna rzecz. Dobra, tutaj akurat widzę, że może być trudność pewna. O, zobaczmy, może uda się wyciągnąć piąteczkę w jakiś magiczny sposób. Ale się chyba nie uda. Natomiast udało mi się wyciągnąć dwójeczkę z kolei. Sobie pozwolę ją tutaj złapać, żebyście zobaczyli. Kolejna stalowa, lekko temperowana, standardowa wersja oczywiście pinu. Bardzo fajnie, że miksują tutaj tę kolejność, jakość i kolejność tych pinów i kształt, bo to naprawdę potrafi utrudnić niejednokrotnie. O, dobra, ten klucz to się akurat teraz nie przyda, właściwie to trochę go wyciągnę. Wyszła nam nasza szósteczka, przepraszam. Szósteczka stalowa torpedka, oczywiście z funkcją antywierceniową, bo to jest jej funkcja najważniejsza. No ale, o, jest i piąteczka. Temperowany standardzik, bardzo, bardzo fajnie wykonany. Wszystkie są oczywiście antywierceniowe. A tutaj jeżeli chodzi o te komory, to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo delikatny overmilling tutaj. To tego raczej nie zobaczycie, ale jest lekko sfazowana, ale jest to minimalnie sfazowana komora. Tutaj, no jak widzicie, no wygląda to w ten sposób, nie ma tu żadnych udziwnień. Ja sobie pozwolę oczywiście odłożyć ten rdzeń, bo on się nam w tej chwili nie przyda. Gdzieś tutaj miałem, o, dokładnie nasz followerek. Mam nadzieję, że uda się to coś tutaj wyciągnąć i nie spaprać tego wyjątkowo, tak jak przeważnie mi się to udaje robić. Dobra, spróbuję sobie to troszeczkę poluźnić. Tak jak już kiedyś Wam powiedziałem, nie jestem mistrzem guttingu. Uwielbiam pikować, ale gutting jest no, niekoniecznie moją mocną stroną. Aczkolwiek wiem, że to jest jedna z części tego hobby i staram się jakby poprawiać swoje umiejętności w tej kwestii. Dobra, wygląda na to, że załadowałem go w sposób prawidłowy, więc wyciągam sobie moje kopytko. Ale czy to one się będą chciały tak dobrowolnie obrócić bez tego kopytka, to się jeszcze zaraz dowiemy. Bo chyba mi się wydaje, że nie. O, dobra, chyba będzie z tego chleb. Jak to, co po niektórzy mówią. Dobra, zobaczmy więc w takim razie, jak się ma sytuacja tutaj z naszymi pinami. Jedyneczka wyleciała, ale wpada mi do środka, już ją wyciągam. No,
jest to, tak jak widzieliście w przypadku Sigmy, są to ich barrelsy, no, bardziej przypominające może typiny w tym momencie z taką delikatną wargą, ale to one się mają po prostu wieszać w tych sfazowaniach komór. Oczywiście stalowa, bardzo jestem tutaj mocno content w związku z tym, że to jest taki fajny pin. Ciągnę sobie od razu sprężynkę, która oczywiście jest stalową, mocną sprężyną. Tak to wygląda. Sobie ją tutaj odłożę, żeby nie uciekła. Sobie podłożę, specjalną tackę sobie załatwiłem, która ma służyć generalnie założeniu, nie gubieniu pinów, aczkolwiek cały czas zapominam jej użytkować, także bądź wyciągnąć. No, jednak to pikowanie, o, tu mamy bardzo fajny stalowy spuls, również ostry, to jest 2. Bardzo się cieszę oczywiście, że mamy do czynienia tutaj w tym momencie ze stalą, bo to każdy element stalowy powoduje zdecydowanie poprawienie jego odporności na pikowanie. No ta sprężynka by tu mogła wyjść dobrowolnie, ale widzę, że nie chce. A ciężko ją złapać, więc być może sobie zmienię pensetę. O, oczywiście stal, bardzo fajnie wykonana. Zobaczcie te wstrząsy. No tak, no już sprężyna poleciała, ale to nic, zaraz ją znajdziemy. 3. 3 to jest oczywiście ich barrel. Taki sam jak w 1, również stal. Luks sprawa naprawdę, że to jest w tym momencie... Ta stal to jest po prostu najlepsze, co po prostu można wsadzić w te zamki. Przynajmniej ja tak uważam. Dobra, no oczywiście nie współpracuje sprężyna. Nie chciałbym ich tutaj... Dobra, wyciągnę 4 jeszcze. Nie chciałbym ich po prostu pozrywać, bo później będzie to ciężki kłopot, żeby to poskładać później. 4 to jest również barrel. Również ze stali wykonany. I to jest właśnie... O, dobra, udało się ją wyciągnąć. To będzie ta 3. To jest chyba krótsza sprężyna, bo jej nie widzę ogólnie. Chyba że gdzieś mi uciekła, no, ale raczej wątpię. Tu mamy w 5 powinien być spuls, tak mi się wydaje. Przynajmniej taki był w odczuciu, oczywiście. Również stalowy. Bardzo fajny. I w 6 prawdopodobnie będzie barrel. Wyciągnę sobie tą sprężynę zaraz. Tak, oczywiście jest to ich standardowy, w tym wypadku barelek. Wszystkie piny są stalowe, także to jest mega sprawa. Już sobie postaram wyciągnąć te sprężynki, żeby mi się tu nie pozrywały. Dobra, 1. Jeszcze 1 została. Będzie bardzo trudno wyciągnąć, widzę. Więc chyba będę musiał ją zaimputować do środka. O, może się uda to zrobić w ten sposób. Dobra, będzie łatwiej, jak wyciągniemy front followerek. W tym wypadku. No, może ona po prostu już w tej chwili wypadnie, po ludzku mówiąc. Tak, oczywiście, będzie łatwiej. No oczywiście standardowa, stalowa tutaj w tym wypadku. Ja sobie tutaj jeszcze tam pozwolę poukładać. Dobra. No i tu jeżeli chodzi o te komory, które nie wiem, czy to będzie w ogóle widać w środku. No one akurat tutaj w tym wypadku nie powinny być mocno podcięte. Tutaj jest coś chyba... O, jednak mi ta sprężyna jedna umknęła, tak jak myślałem właśnie. Już sobie ją tutaj poprawiam.
Ona nie jest podcięta w żaden sposób. Tutaj te komory nie są podcięte. Przynajmniej ja czegoś takiego nie zauważyłem. Na pewno, chociaż ja wiem, może być ewentualnie. No, bardzo delikatny overmilling jest tak jak na rotorze w każdej komorze, także to wygląda w ten sposób. No housing oprócz tego, jak widzicie, jest standardowy, tutaj nie ma żadnych udziwnień, jeżeli chodzi o jego wykonanie. Ja sobie tylko pozwolę zerknąć jeszcze na podłogę, oczywiście w moim wozie, czy gdzieś ta sprężynka się nie znajdzie. Chyba, już oczywiście, że się znajdzie. Na szczęście w mojej ocenie i z moim pechem, jeżeli chodzi o gatingi, spadło mi do buta w tym wypadku. No i tutaj to jest oczywiście kolejna sprężynka, także tutaj nie ma żadnych udziwnień. To jest ta nasza dwójeczka, która nam uciekła. Jeżeli chodzi o gatsy, już Wam pokazuję, wyglądają one w ten sposób. Zawsze oczywiście na końcu zobaczycie ich podsumowanie na fotografii, także będą wyraźniejsze. Tak to wygląda tu, jeżeli chodzi o elementy, które są w środku. No nie ma tego tutaj już więcej. Jeżeli uważacie, że materiał się Wam podobał, jeżeli uważacie, że był dla Was wartościowy, oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę, zapraszam do subskrybowania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące w tym momencie tego odcinka, zostawcie komentarz. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, hejka.